Hejka, tu Daria z MyDecoria. Dzisiaj będziemy robić tarczę zegara, który tak naprawdę nie jest zegarem, jest bombką świąteczną z imitacją mchu oraz ze śniegiem, oczywiście, bo jest w wersji zimowej. Zapraszam na film. Zaczynam od zaprezentowania naszej bazy, która jest w kształcie bombki z zawieszką o średnicy 20 cm oraz składa się z dwóch części. Zawiera dodatkowo ramkę. Najpierw wszystko zamalowuję na biało, bo uważam, że podkład jest mega ważny i pomaga kolejnym preparatom lepiej osiadać. Na bazę nakładam klej do decoupage, papier ryżowy zegar z kolekcji House of Roses ze Stamperii i nakładam kolejną warstwę kleju z wierzchu. Zwróć uwagę, czy numery są we właściwym miejscu. Gdy całość jest sucha, nadmiar ścieram papierem ryżowym. Lakieruję zegar. Na ramkę nakładam lakier uniwersalny do spękań, który jest magicznym preparatem i działa jako step 1 do wszystkich spękań, do lakierów, past, farb pękających itd. Po wyschnięciu nakładam szpatułką białą pastę do spękań. Robię to dość nieregularnie, aby widać było strukturę. Gdy lekko przeschnie, pomagam spękaniom przy pomocy nagrzewnicy. Dzięki ciepłemu powietrzu spękań jest więcej. Na zegar nakładam krok 1 do spękań delikatnych. Gdy zmieni swoją barwę z mlecznej na przeźroczystą, oznacza to, że jest gotowy na step 2, który jest bursztynowy.
Po pojawieniu się spękań wcieram pastę woskową zieloną, aby uwidocznić śliczne spękania. Wybrałam zielony, bo nie chciałam, aby spękania wyszły zbyt agresywne, a tak mam fajny, subtelny efekt, nie przytłaczający reszty, a ślicznie uwydatniający retro efekt. Pastę woskową pozostawiam do wyschnięcia na 12 godzin. Gdy tego nie zrobimy, drobinki mogą wydostać się ze szczelinek i pozostawić mieniącą taflę. Zegar lakieruję lakierem rozpuszczalnikowym, który zabezpieczy spękania przed brzydkim rozszerzaniem się i kruszeniem. Maluję ramkę farbą kredową w kolorze zielonej patyny, a następnie lakieruję ją. Po wyschnięciu wcieram pastę postarzającą, aby pozbyć się tego nienaruszonego pięknego koloru oraz aby uwidocznić gdzieniegdzie spękania. Ramkę przyklejam do zegara przy pomocy niezawodnego Heavy Body żelu. Dociskam dokładnie z każdej strony i wycieram chusteczką nadmiar żelu wypływającego ze szczelinek. Patyczkiem kosmetycznym nakładam efekt mchu w ciemniejszym kolorze na linii oddzielającej jedną cyfrę od drugiej, a następnie wokoło ramki i na niej. Podnoszę włókienka pędzlem szczecinowym i kontynuuję dalsze nakładanie efektu mchu. Dodaję większe skupiska jaśniejszego koloru mchu. Wszystko suszę suszarką, aby pasta spęczniała, co doda jeszcze większego złudzenia, że to prawdziwy mech.
Im więcej pasty nałożone w jednym miejscu, tym bardziej urośnie. W niektórych miejscach dodaję szpatułką pastę pęczniejącą, którą pozostawiam do całkowitego wyschnięcia. A następnie traktuję ją nagrzewnicą, co sprawia, że pęcznieje. Podobnie jak efekt mchu, ale mamy nieco inny efekt. Pasta z mlecznej staje się biała i ma więcej małych kuleczek, a efekt mchu można suszyć od razu, aby robił się pulchny. Dodaję dużo sopli, a używam do tej czynności tegorocznego faworyta, czyli kryształki lodu w pisaku. Ciągnę linię w dół o różnej długości i grubości. Na koniec dodaję czarną, szeroką aksamitkę i przyklejam kokardkę.
Jednak to nie koniec. Stwierdziłam, że jeszcze odrobinę pasty śniegowej nie zaszkodzi. Ośnieżyłam mech i dodaję tam, gdzie trzeba. A na kokardzie zaznaczam brzegi śniegiem krystalicznym. Jeśli podobał Ci się film, to łapki w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i te wszystkie produkty, które użyłam do zrobienia tej zawieszki można kupić u mnie w sklepiku www.sklep.mydecoria.pl. Zapraszam za tydzień. Pa!